Cześć! Jeśli śledzisz mój kanał, to już wiesz, o co zadbać przy tłumaczeniu oferty. Natomiast w dzisiejszym filmie powiem Ci, czego unikać, jeśli planujesz tłumaczenie oferty na inny język. Bo być może chcesz zdobyć klienta jak najszybciej i w tym celu przy tłumaczeniu jesteś w stanie pójść na skróty. Cóż mogę powiedzieć? Nie idź tą drogą. W dzisiejszym filmie powiem Ci o rzeczach, których powinieneś unikać, o takich 3 kardynalnych przeciwwskazaniach. Wszystko po to, aby Twoja oferta naprawdę odzwierciedlała Twoją firmę, aby klient naprawdę poczuł, że możesz mu pomóc. I nie osiągniesz tego celu, jeśli będziesz popełniał błędy, o których zaraz Ci opowiem. W moich ostatnich filmach przedstawiłam Ci elementy oferty i strony internetowej, o które musisz zadbać, jeśli chcesz, aby były skuteczne i przynosiły Ci korzyści. Jeśli już obejrzałeś te filmy i wdrożyłeś moje wskazówki, to już połowa sukcesu za Tobą. Cieszę się, że mogę towarzyszyć Ci w tym procesie. Jeśli jeszcze nie obejrzałeś, to zachęcam do obejrzenia chociażby ostatniego filmu. Link do niego dla ułatwienia zamieszczam w opisie na dole. Co natomiast może utrudnić Ci zaprezentowanie się z najlepszej strony? Zaraz przedstawię Ci 3 największe błędy, których koniecznie musisz uniknąć. Po pierwsze, nie tłumacz z tekstu, który sam jest tłumaczeniem. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale w moim doświadczeniu spotkałam się z tekstami, które miałam przetłumaczyć z angielskiego na polski i w trakcie pracy okazywało się, że stylistyka jest taka niezbyt angielska, że są jakieś naleciałości z innych języków i okazywało się, że w rzeczywistości oryginałem nie jest tekst angielski, ale na przykład francuski czy polski. Mógłbyś powiedzieć, że najłatwiej, najrozsądniej byłoby tłumaczyć bezpośrednio z francuskiego czy niemieckiego na polski i ja się całkowicie z Tobą zgadzam. Również uważam, że jest to najbardziej bezpieczny tok zdarzeń. Mimo wszystko z pewnych względów, najczęściej finansowych, niektóre firmy decydowały się na tłumaczenie tekstów oryginalnych na angielski, a potem na inne języki. Jest to przypadek na przykład firm światowych, które mają swoje oddziały w różnych krajach i dla nich język angielski to jest ten wspólny język, na który najłatwiej będzie przetłumaczyć na kolejne języki. Nawet jeżeli jesteś małą firmą, ale przykładowo korzystasz z jakichś szablonów z języka angielskiego, czy sugerujesz się ofertami znalezionymi w internecie, to możesz postarać się przetłumaczyć je na polski, jakoś przetworzyć swoją ofertę, a potem znowu przetłumaczyć je na angielski albo na inny język. I właśnie chcę Cię przestrzec przed tym, żeby tego nie robić, bo to jest trochę jak zabawa w głuchy telefon. Czyli z każdym tłumaczeniem następują pewne przekręcenia, pewne nieścisłości i ten końcowy tekst może znacznie odbiegać od tego, co chciałbyś, jak chciałbyś, żeby wyglądał ten tekst. Więc tutaj zalecam po prostu, żeby ten proces tłumaczenia był jak najłatwiejszy, czyli jeden język oryginalny, jeden język docelowy. A kiedy mówimy już o jakości tekstu, to przechodzimy do punktu drugiego, czyli nie twórz tekstu wyjściowego o niskiej jakości. Musisz zadbać o to, żeby ten tekst wyjściowy, czyli ten, który będzie tłumaczony, żeby był poprawny merytorycznie i językowo. Bo tłumacz nie jest od tego, żeby sprawdzać błędy, żeby domyślać się, o co chodzi. Oczywiście dopasuje tekst do języka tłumaczenia, czyli na przykład jeżeli trzeba, to zamieni funty na kilogramy albo odwrotnie. Natomiast może nie wyłapać tego, że pewne informacje są po prostu błędne albo niepoprawne. Również jeżeli tekst jest zawiły, mało zrozumiały, to jest większe prawdopodobieństwo, że nawet przy najlepszej dobrej woli tłumacz może przetłumaczyć pewne informacje po prostu niepoprawnie. Dlatego czuj się odpowiedzialny za jakość tłumaczenia, nawet jeżeli to tłumacz robi robotę i po prostu zadbaj o to, aby ten tekst Twojej oferty do tłumaczenia był po prostu dobrej jakości.
Zanim przejdziemy do trzeciego przeciwwskazania, zostaw mi lajka pod tym filmem, aby więcej osób się o nim dowiedziało. Więc po trzecie, nie korzystaj z tłumaczenia maszynowego. Ja wiem, że korzystanie z translatora Google wydaje się najprostszym rozwiązaniem. Jest pod ręką, jest za darmo, dlaczego nie korzystać? W rzeczywistości jest to jedno z gorszych rozwiązań. O błędach w tłumaczeniach polskich stron internetowych nagrałam osobny film i zapraszam Cię do jego obejrzenia. Link znajdziesz w opisie na dole. I te błędy, które omawiam w tym filmie, to głównie wynikają właśnie z korzystania z tłumaczenia maszynowego. Ponieważ to oprogramowanie nie jest w stanie do końca poprawnie przełożyć idiomów czy niuansów kulturowych czy językowych. Po prostu translator Google nie zastąpi dobrego tłumacza. Szczególnie w przypadku tekstów wrażliwych, na przykład marketingowych czy handlowych, gdzie ta gra słowem jest bardzo ważna i to wyczucie języka i niuansów kulturowych naprawdę jest tym, co trafia do serc klientów. Ciekawa jestem, czy planujesz przetłumaczenie oferty, czy wiesz, jak sprawić, żeby była skuteczna i ciekawa. Daj mi znać w komentarzu na dole i koniecznie obejrzyj film o tym, co zrobić, aby Twoja oferta zmieniała osoby odwiedzające Twoją stronę w kupujących. Link zamieszczam w opisie na dole.